Oto prasowany ser domowy, który uwędziłem. Wykonałem jego dwie wersje, wykorzystując szynkowar jako prasę. Sposób jest prosty, a w filmie dokładnie go omawiam. Zapraszam do oglądania. Historia każdego sera zaczyna się od mleka. I tak było tym razem. Witam Was serdecznie w moim małym laboratorium serowarskim. Będzie się dzisiaj dział ser. Może trochę w nietypowy sposób, bo ostatnio powtarza mi się takie pytanie, co, gdzie, jak. Ja mówię, że jest podobny film, już parę lat temu go zrobiłem, to nie możecie znaleźć. Dobra, trochę odświeżę temat, ale żeby nie powtarzać tego, co już raz było nagrane, to troszeczkę poszalejemy. 12 litrów mleka. Mleko sklepowe. A skoro sklepowe, to pasteryzowane. Sam proces pasteryzacji degraduje, trochę psuje nam mleko i musimy je teraz naprawić. I dlatego proszę, nie mówcie, nie piszcie w uwagach, że ja dodaję jakąś chemię do tego mleka. Mleko od krowy ma w sobie bakterie, naturalnie rezydują, ale pasteryzacja je zabiła, trzeba to naprawić i dodać. Tak samo trzeba uzupełnić związki wapnia, chlorek wapnia, który uzupełni te uszkodzenia, które w trakcie procesu dostały się. I po to, żeby wywołać skrzep, dodaję podpuszczkę. To też nie jest chemia. Każdy ssak ma to w swoim układzie trawiennym. My, młodzi ludzie, nie bylibyśmy w stanie żywić się mlekiem matki, gdyby nie podpuszczka, która jest w naszym układzie trawiennym i która sobie z tym mlekiem pomagała nam poradzić. Więc to są rzeczy, które trzeba dodać do sera, jeżeli wykonujemy ten ser nie z mleka naturalnego, a z mleka ze sklepu, tak? A tak jest w tym przypadku. Poza tym, co innego to jest ser typu twaróg, który nie potrzebuje takiego enzymu jak podpuszczka, bo tam koagulację, czyli tworzenie się skrzepu wywołują bakterie i obniżenie pH. A co innego jest ser podpuszczkowy, który właśnie wykonuje się z udziałem tego enzymu. To są zupełnie dwa różne sery. I to nie jest tak, że ser podpuszczkowy nie jest serem naturalnym. Bo pierwszy, jak legenda głosi, to gdzieś ktoś tam kiedyś wlał mleko do żołądka bydlęcego, cielęcego, traktując ten żołądek jako torbę, naczynie do przenoszenia i przenosił to gdzieś tam w tych ciepłych krajach południowej Europy albo jeszcze dalej, gdzie było w miarę ciepło, gdzie był jakiś czas, kiedy on to mleko przenosił z miejsca na miejsce i z jednego miejsca wziął mleko, a do drugiego miejsca przyniósł ser, bo w resztkach tego żołądka, w tym wysuszonym, wyprawionym, były jeszcze resztki właśnie enzymu, czyli podpuszczki. I w ten sposób powstał ser podpuszczkowy. Na początku nie wiedziano dlaczego, ale ludzie byli i są mądrzy. W końcu się domyślili, dlaczego tak się dzieje, że nie dzieje się tak w innych pojemnikach, a w żołądku bydlęcym akurat się dzieje. Doszli, zrozumieli i dlatego dzisiaj robimy sery podpuszczkowe, ale dosyć tych prehistorycznych wspomnień, żeby za dużo nie gadać. Podgrzeję do 32 stopni, uzupełnię właśnie bakterie i chlorek wapnia. Po godzinie czasu dodam podpuszczkę. Po 30 minutach ta podpuszczka wytworzy skrzep. To wszystko zobaczycie. Będzie już leciało na filmie, tego z opisem w narracji. Skrzep pokroję, pokażę co i jak i będę miał serowe ziarno po odebraniu serwatki, masę serową. I tą serową masę trzeba w ser uformować. A ja jeszcze planuję do niej dodatki. Także to jest naprawdę bardzo proste. Nie będziemy mieli typowej prasy serowarskiej, a będziemy mieć ser prasowany. Biorę się za robotę. Podgrzewam mleko do 32 stopni, często mieszając, by uniknąć przypalenia. Na precyzyjnej wadze przygotowuję około 1,2 g chlorku wapnia, który rozpuszczam w 50 ml przygotowanej i ostudzonej wody. Następnie przygotowuję taką samą ilość serowarskiej kultury bakteryjnej, mezofilnej lub mezotermofilnej. Szczegóły znajdziesz na blogu, link w opisie filmu. Gdy mleko osiągnie właściwą temperaturę, wlewam rozpuszczony chlorek, mieszam, a następnie rozsypuję na powierzchni bakterie.
Zostawiam je na 2 minuty, a po 2 minutach dokładnie mieszam, a potem pozostawiam mleko w spokoju na godzinę, dbając o to, by temperatura nie spadła poniżej 30 stopni. Przed upływem godziny przygotowuję około 0,6 g suchej podpuszki serowarskiej i ją także rozpuszczam w wodzie, tak samo jak chlorek. Ponownie ustalam temperaturę mleka na 32 stopnie i do krążącego mleka wlewam podpuszczkę. Mieszam dokładnie przez 30 sekund, a na koniec zatrzymuję ruch mleka. Pozostawiam tak na 30 minut. Po tym czasie sprawdzam jakość skrzepu. Powinien być zwarty i się łamać. Tak jest w tym przypadku, więc kroję go najpierw na paski, potem na słupki, a potem w płaszczyznach skośnych. Pozostawiam tak na 10 minut, żeby skrzep się wzmocnił i na koniec łyżką cezakową mieszam, wydobywając większe kawałki i je także rozdrabniam. Kolejny etap to suszenie ziarna. Podgrzewam bardzo wolno zawartość garnka, ciągle delikatnie mieszając. Bardzo wolno to znaczy 1 stopień na 3 minuty. Docelowa temperatura to 40 stopni. Pokrojone kawałki sera będą coraz mniejsze i uwolnią coraz więcej serwatki. Gdy osiągną temperaturę, kończą grzać i przestają mieszać. Niech serowe ziarno opadnie na dno. Odbieranie serwatki. Do gara wkładam koszyk i wykładam go serową chustą. Z wnętrza koszyka wybieram serwatkę. Koszyk i chusta chronią przed przypadkowym porwaniem ziarna w trakcie wybierania serwatki. Na początku robię to większym naczyniem, a potem łyżką wazową. Zupełnie na koniec kosz i chusta serowarska już nie są potrzebne. Robię miejsce na stole i przygotowuję formę, do której będę wyjmował serową masę. Forma pod spodem ma miskę, do której ścieka serwatka. Teraz do gara wlewam wcześniej odebraną serwatkę oraz tę, która zebrała się pod formą, do której wybierałem serową masę. Nic się nie zmarnuje. Zrobię z tego inny ser, ricottę. Teraz posypię serową masę solą i mieszam. Na tę ilość potrzeba 4 do 6 łyżeczek soli. Solenie przeprowadzam na kilka etapów. Na koniec serowa masa winna nam się wydawać odrobinę zasłona. Czas na prasowanie sera. Użyję do tego celu szynkowara, który wykładam w środku serowarską chustą. Przekładam do niego serową masę i ubijam, a pomiędzy warstewki wsypuję pikantną przyprawę. Serowarska chusta jest ważna, ponieważ pozwoli wyprowadzić uwalnianą serwatkę na zewnątrz. Właśnie wzdłuż niej będzie serwatka spływała. Na koniec zawijam końcówki chusty i zamykam szynkowar. Odkładam go na bok, stawiając na głowie i już widać, jak serwatka pięknie się uwalnia. Tak samo postępuję z mniejszym szynkowarem.
Została mi niewielka ilość serowej masy, ale to mogę jeszcze dołożyć do szynkowarów, bo już się trochę sprasowały. Teraz na chwilę wróćmy do ricotty. Do serwatki dodaję nieco ponad pół litra mleka. Serwatkę podgrzewam do 90 stopni. Dokładnie jak zrobić ricottę opowiadam w innym filmie, a link macie w tej chwili na ekranie. Gdy serwatka jest gorąca, dodaję doń 50 ml octu winnego i zaczynają dziać się cuda. Od razu w serwatce pojawiają się krupy, które gromadzą się na powierzchni. Po chwili można je wybrać. To jest właśnie ricotta. I jest jej całkiem sporo. Sery w szynkowarach trzeba obracać, to znaczy wyjąć, rozplątać z chusty, obrócić i włożyć ponownie. Pierwszy raz po godzinie, potem jeszcze 2 razy, a na koniec zostawić na noc. Przy kolejnym obróceniu już z rana wyjmuję dużą chustę serowarską, a w jej miejsce daję tylko pasek. Ułatwi odprowadzenie serwatki i wydobycie sera oraz pozwoli trochę wygładzić jego powierzchnię. Po tej czynności zostawiam szynkowary na minimum 2 godziny, ale najlepiej do czasu, aż przestanie wydobywać się serwatka. Wtedy serki można wyjąć z szynkowarów i położyć je na podkładzie serowarskim, żeby obsychały. Następnego dnia większy ser ładuję do siatki i zanoszę do wędzarni. Wędzę czereśniowym dymem w temperaturze 40 stopni. Około 4 godziny powinny wystarczyć. Tak wygląda po uwędzeniu.
kilka dni później i mam to. To jest ten mniejszy serek na podkładzie serowarskim, bo wentylacja w trakcie podsuszania musi być z każdej strony. I wygląda tak. Jeszcze widać takie jaśniejsze plamki na nim. Czy tu, bo trochę mu jeszcze brakuje. Jeszcze dzień czasu i byłby taki żółty, jak fragmentarycznie widać w każdym miejscu. A drugi jest tutaj. To jest serek wędzony. Zaraz zajrzymy do jednego i do drugiego. Dlaczego tak się śpieszę? No bo wiem, że wielu z Was cierpliwi, tak jak ja, nie są. I nie chciałoby czekać miesiącami czy tam tygodniami na ser, więc taki ser można było spróbować już po wyjęciu z szynkowarów. Nie byłoby z tym problemu, można go spróbować. Można go właśnie delikatnie kilka dni podtrzymać i on też jest już gotowy do jedzenia. Oczywiście można go też troszkę dłużej dojrzewać. No taki serek od 3 tygodni do może 2 miesięcy w dobrych warunkach. Jeżeli by nie było za sucho, może góra 3 miesiące, tylko wtedy ja bym to pokrył już jakąś powłoką serowarską, czy woskiem, czy inną powłoką. Chodzi o to, żeby on za bardzo nie wysychał, bo jeżeli nie będziemy go trzymać w wilgotności odpowiednio wysokiej, to on po prostu zacznie wysychać, zacznie pękać, no i straci formę. Na wielu filmach widzieliście, za chwilę pokażę. Proszę bardzo. To jest ser własnej roboty z taką powłoką. Jest na tyle duży, że tego dojrzewać mogę. Dlatego to nie problem poleżeć rok czy dłużej, żeby dojrzewać, bo ma masę odpowiednią. No ale ja też mam sprzęt do tego, żeby robić większe sery. A te małe sery zostały zrobione w szynkowarze. Są mniej sprasowane niż ten, bo ten był w porządnej prasie prasowany. Więc też za długo bym ich nie przetrzymywał. Można je już próbować teraz. Więc spróbujmy. Ten. Proszę bardzo. Bardzo fajnie pachnie. I bardzo fajnie smakuje. Nie jest przesolony, pomimo że na etapie solenia, jak się ziarno próbowało, jeszcze przed włożeniem do szynkowara, to ziarno się wydaje słone. Ale tam cały czas jeszcze odchodzi serwatka. I razem z tą serwatką część soli też ucieka. O tym trzeba pamiętać. Bardzo fajny domowy serek zrobiony w szynkowarze. Zajrzymy jeszcze do drugiego. Pycha. Domowe jest lepsze. Tutaj jak widzicie, nie jest za mocno podwędzone, ale ja też nie lubię tak mocno zwędzonych tych serów. Poza tym ważne jest to, jak on wygląda tutaj, a nie jak wygląda siatka. A, widzicie? Proszę bardzo. Tu ma taki jaśniejszy punkcik. Tu się nie dowędziło, no ale to jest właśnie chyba ta górna część, gdzie siatka odstawała i nie przylegała do sera, więc zbierała na sobie, a w każdym innym miejscu siateczka do sera przylegała i dlatego kolorek zrobił się taki ładny. Co? Do tego też trzeba zajrzeć, nie?
No tutaj ten aromat dymu jest naprawdę intensywny. Więcej tego wędzić nie trzeba. Bardzo dobre. Troszeczkę dłużej przebywał w wyższych temperaturach, więc jest też na powierzchni troszeczkę bardziej suchy. Tą skórkę zewnętrzną ma odrobinę bardziej twardą niż ten serek i to też jest bardzo fajne. Gdzieś tu w środku muszą być jeszcze te niewielkie ilości przypraw, które dodawałem. One nie będą w każdym plasterku, bo można sypać je bardziej obficie lub mniej. Ale tutaj tego jeszcze nie natrafiłem, ponieważ z tego co pamiętam, ta przyprawka, ta mieszanka jest taka dość intensywna, nie szalenie pikantna, ale powinna te miejsca, jak trafimy, może mi się uda. Jeszcze ze 2 plasterki ukroję. O, tu się trafiły. I tu jest taki fajny punktowy pazurek. Można to byłoby zmieszać w całej objętości, żeby równomiernie rozłożyć. Wtedy by się więcej trafiło takich punkcików jak tutaj na zewnątrz. A ja starałem się je ukryć w środku. Bardzo dobre. Cieniutki plasterek chciałem ukroić za cienki, dlatego się pokruszył. Bardzo smaczny domowy serek wykonany w szynkowarze. Nie trzeba mieć prasy, a ser prasowany da się zrobić. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę. Zapraszam na kolejne odcinki. I zanim zakupicie drogi sprzęt, wielkie gary, poważną prasę i wydacie sporo pieniędzy, a mielibyście ochotę na serowarstwo, to spróbujcie serowarstwa właśnie w wykonaniu szynkowarowym, czyli tak jak tutaj ser prasowany w szynkowarze albo sera białego. Tutaj macie jakiś przykładowy film. To też są bardzo dobre wyroby i bardzo dobre serki. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, trzymajcie się, hej! Chcesz więcej filmów o serowarstwie domowym? Kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam.